Cześć! Dzisiaj w Muzycznym Subiektywie odcinek, na który wielu z Was czeka już od jakiegoś czasu, a niektórzy mają nawet swój wkład w jego powstanie, za co z całego serca dziękuję. Słynną trasę bardziej po naszym kraju, i to jeszcze w czasach PRL-u, w dodatku w trakcie stanu wojennego, można śmiało porównać do wizyty papieża czy spotkania z kosmitami i do dziś wywołuje ona żywe zainteresowanie nie tylko uczestników, ale i tych, którzy, podobnie jak ja, chcą dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat. Jeśli zatem ciekawi Was, jakim cudem oni w ogóle do nas trafili, co było nie tak z kurtką Johna Thomasa, jakie bywają skutki picia żubrówki i kto się na nich wzbogacił, zapraszam już teraz na opowieść o wizycie Budgie w PRL-u. Gotowi? No to lecimy. Po raz pierwszy w Polsce legendę, potęgę, Androka, Budgie! Budgie przyjechało do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sierpniu 1982 roku. I to bynajmniej nie na jeden koncert, ale na całą trasę, liczącą aż 15 koncertów. Była to pierwsza wizyta hard rockowego czy heavy metalowego zespołu w naszym kraju, o 2 lata wyprzedzająca legendarny pobyt w Polsce Iron Maiden. Koncerty reprezentantów zgniłego kapitalizmu w ogóle były u nas za komuny rzadkością i z tego powodu niemal każdy z nich cieszył się wielką popularnością i nierzadko owiany był legendą. Oczywiście to nie tak, że muzycy Budgie byli pierwszymi gośćmi z zachodu. Przed nimi Polskę odwiedzili m.in. The Rolling Stones, The Animals, Rory Gallagher, ABBA, Smokey, Eric Clapton i Tina Turner. W wypadku walickiego tria sprawa była jednak prawdziwym precedensem, ponieważ ich wizyta przypadła na czas stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku i trwającego do 22 lipca 1983. No dobrze, ale jakim cudem Budgie w ogóle do nas trafili? Albo jeszcze lepiej, jakim cudem oni w ogóle byli u nas znani? No cóż, dla fanów muzyki rockowej w Polsce wyjścia były w zasadzie dwa. Płyty zdobywane jakimś cudem z zachodu, najczęściej kupowane i jakoś szmuglowane przez kogoś, komu się udało z kraju chociaż na chwilę wydostać. Albo radio. A jeśli radio, to istniały kanały legalne i nie bardzo legalne. Te niezbyt legalne to chociażby Radio Wolna Europa czy Radio Luksemburg. A jeśli przy okazji tego drugiego przypomnimy sobie, że DJ tam pracujący, słynny Kid Jensen, był wielkim fanem m.in. Budgie i chętnie puszczał ich muzykę, no to mamy pierwszy trop, skąd popularność Walijczyków w naszym kraju. Ale wkład Jensena i tak jest marginalny przy zasługach prawdziwego człowieka instytucji, jakim był Piotr Kaczkowski. Jak wspomina pan Piotr, w roku 1968 program Trzeci Polskiego Radia, czyli słynna Trójka, jedyne wtedy radio nadające w Polsce na falach krótkich, zaproponowało mu prowadzenie istniejącej już audycji muzycznej. Był to Minimax, czyli minimum słów, maksimum muzyki. Przy czym nowy prowadzący zmienił w istotny sposób jego formułę, puszczając całe albumy poszczególnych wykonawców. A fani błyskawicznie zaczęli nagrywać te audycje na magnetofony. Wpierw szpulowe, np. słynne Unitry ZK-140 czy ZK-146, a potem kasetowe, np. Kasprzaki albo, jak ktoś miał więcej szczęścia, niemieckie Grundigi. A jak już mieli nagrane, to mogli je sobie pożyczać, przegrywać albo wymieniać się nimi. I w ten sposób nowa muzyka z zachodu zaczęła trafiać pod polskie strzechy. A że Kaczkowski od chwili wydania debiutanckiej płyty należał do zagorzałych fanów Budgie, zespół gościł często w jego audycjach, zyskując tym samym sławę w całym kraju. A czy to wszystko nie pachnie piractwem? No oczywiście, że tak. Ale takie były czasy i nikt się tym specjalnie nie przejmował. Liczyło się tylko to, że można dorwać kolejny fragment ukochanej muzyki i zachłysnąć się nią, niczym namiastką upragnionej wolności. Z Waszych wspomnień wiem, że nie tylko Piotr Kaczkowski promował taką muzykę. Wymienialiście jeszcze chociażby Romana Waszko, Marka Gaszyńskiego, Jerzego Janiszewskiego i Wojciecha Mana, więc wszystkim im gorąco za to krzewienie rocka dziękuję. W swoim, a myślę, że i w Waszym imieniu. Okej, no to wiemy już skąd ta popularność. No ale skąd pomysł, by sprowadzić do nas Budgie? Ojcem tego sukcesu jest Grzegorz Kuczyński, Polak, który w 1973 roku zamieszkał w Londynie. W pewnym momencie postanowił zainteresować się bliżej branżą muzyczną, stawiając sobie za cel sprowadzanie zachodnich wykonawców do Polski. Pierwszym jego sukcesem było przywiezienie do nas jazzowego Grand Union.
Ponieważ w Polsce za sprowadzanie do kraju zagranicznych artystów odpowiedzialne było państwowe przedsiębiorstwo Pagart, czyli Polska Agencja Artystyczna, Kuczyński, chcąc nie chcąc, musiał z nimi współpracować. Jeden z jej menadżerów, Andrzej Marzec, podsunął mu pomysł, by spróbował ściągnąć Budgie, którzy cieszyli się u nas wielką popularnością. Pomysły pomysłami, ale jak to się miało do ówczesnej sytuacji politycznej? W kraju stan wojenny, na ulicach czołgi i oddziały ZOMO, opozycja za kratkami albo w ukryciu. Czy to aby na pewno dobry klimat na organizowanie rockowych koncertów i to jeszcze artystów z zachodu? Otóż, zdaniem naszych władz, a co za tym idzie również Pagartu, jak najbardziej. Chodziło bowiem o afiszowanie się z kulturową otwartością naszego ustroju i tworzeniem, zwłaszcza dla zachodnich mediów, zasłony dymnej oraz iluzji normalności w kraju pod wojskowym butem. Poza tym, wydarzenia takie traktowane były jak wentyl bezpieczeństwa, rozładowujące choć trochę napięcia społeczne. W ten sposób młodzież mogła wyszaleć się na rockowych koncertach zamiast wychodzić na ulicę. Zresztą podobną rolę przypisuje się często festiwalowi w Jarocinie. Kuczyńskiemu udało się spotkać z zespołem i ich menadżerem Adrianem Hopkinsem na festiwalu w Reading w 1981 roku. Rozmowa toczyła się świetnie, a spotkanie zakończyło się wspólną imprezą, łącznie z pływaniem w basenie, w ubraniach. Adrian był od razu do całego projektu nastawiony bardzo pozytywnie. Nie stanowił dla niego również problemu zaproponowany sposób rozliczenia. A nie było to takie oczywiste, bo wielu zachodnich artystów właśnie z tego powodu omijało nasz kraj. Rzecz w tym, że zachodni artyści otrzymywali wynagrodzenie w polskich złotówkach, którymi u siebie to mogli się co najwyżej podetrzeć, bo z ich wymianą na zachodnią walutę był co najmniej problem. Ale od czego polska pomysłowość? Kuczyński dobrze wiedział, że w kraju istnieje czarny rynek, na którym można obcą walutę po prostu kupić. Postanowił więc wziąć z Pagartu złotówki, a następnie kupić za nie dolary. Ponieważ Pagart wyłożył kupę forsy, to nawet przy kiepskim kursie taka wymiana była opłacalna. No i w ten sposób Kuczyński załatwił dolary, którymi mógł zapłacić kapeli. Głównym przeciwnikiem trasy po Polsce okazał się Burke Shelley. Jak tylko pomysł powstał, basista postawił weto i potem wielokrotnie powtarzał Hopkinsowi: żadna Polska. Głównym argumentem była jego orientacja w sytuacji politycznej i strach przed tym, że czekają ich tu tylko kłopoty albo w ogóle podróż w jedną stronę. Zwłaszcza, że w swym repertuarze mieli aktualnie kawałek zatytułowany Bored with Russia, czyli Znudzony Rosją. Jego opory udało się jednak przełamać, a na miejscu okazało się, że są przyjmowani niczym supergwiazdy. Jak wszyscy członkowie ówczesnego składu zgodnie wspominają, była to najlepsza trasa w całej ich karierze. Budgie przyleciało do Polski 1 sierpnia, lotem o 10:50 do Warszawy. Dzień wcześniej oblewali koniec nagrywania Deliver Us From Evil, ale sami się tego wieczora od złego nie uchronili. W związku z czym w samolocie John Thomas i Steve Williams cierpieli na potwornego kaca i nie pomogło nawet częściowe opróżnienie butelki bezsłowego ginu z bagażu podręcznego. Nie pomogły również manewry polskiego pilota. Zdaniem zespołu, ale również towarzyszących mu dziennikarzy, Adama Sweetinga z Melody Maker i Filipa Bella z Sounds, podchodzącego do lądowania niczym kamikadze. Nic dziwnego, że po wylądowaniu Berg, idąc za przykładem Jana Pawła II, ucałował płytę lotniska. Zespołowi w trasie oprócz dziennikarzy towarzyszyli m.in. tour manager Pete Long, inżynier dźwięku Simon Dawson, techniczny Nigel Grooves, fotograf Justin Thomas i rzecznik prasowy RCA Sheila Sedgwick. Oczywiście nad wszystkim czuwał Grzegorz Kuczyński, podróżujący cały czas z zespołem autokarem. Natomiast Adrian Hopkins, menadżer Budgie, do Polski nie zawitał. Z polskiej strony zespół wspierał Roman Rogowiecki w roli tłumacza, a na całej trasie supportem była bluesowa grupa Easy Rider. Pierwsze zaskoczenie spotkało zespół już na lotnisku. Jak wspominał John Thomas, byli tam przedstawiciele prasy i mnóstwo ludzi z transparentami. Oczywiście po polsku, więc muzycy niewiele z nich rozumieli. Początkowo myśleli, że zaraz przyleci ktoś ważny, aż wreszcie dotarło do nich, że to oni są tym kimś. Podobnie nie mogli uwierzyć, widząc tłumy na miejscu pierwszego koncertu przed toruńską halą sportową Tortor. Ponoć mieli grać w klubie dla 1000, a może 2000 osób, tymczasem zgromadzonych było z 10 razy tyle. Równie duże wrażenie na przybyszach robiła obecność sił porządkowych, wojska, milicji i oddziałów ZOMO, nierzadko uzbrojonych w AK-47 i z owczarkami niemieckimi na smyczy.
Przed pierwszym koncertem John Thomas popełnił nieumyślnie małe faux pas. Wśród scenicznych ubrań miał niemiecką kurtkę wojskową, którą założył, chcąc w niej wystąpić. Za kulisami zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. Wszyscy gapili się na niego, a on nie wiedział dlaczego. Dopiero Berg podszedł do niego i przypomniał mu, w jakim kraju się znajduje i co Niemcy zrobili Polsce podczas wojny. Dopiero wtedy kuleczki się zetknęły i Thomas zajarzył, jak bardzo mógł obrazić swoich gospodarzy. Oczywiście kurtkę od razu zdjął, ale podczas pierwszego występu czuł się bardzo, bardzo głupio. Postanowił też nigdy więcej tej kurtki nie zakładać. Budgie przywieźli na trasę własne nagłośnienie, które dotarło ciężarówką. Standardowy zestaw o mocy niecałych 10 000 W oraz podstawowe oświetlenie sceniczne. Wszystko wystarczające na miejsca o pojemności do 2000 osób. Na koncertach w Polsce okazało się jednak za małe przy hałasie, jaki robili polscy fani, szalejący od pierwszych dźwięków. Trzeba było przywieźć 30 000, mówił potem Berg. Po toruńskim koncercie okazało się niestety, że jest też ofiara śmiertelna. Był nią 21-letni Jacek Osmański, milicjant w cywilu, który przyszedł na koncert jako zwykły fan i został spałowany przez zomowców. Zespół dowiedział się o tym, podobnie jak o kilku innych poważnych incydentach, dopiero po zakończeniu trasy. To, że Wielki Brat patrzy i czuwa, było jednak dla nich wiadome od początku. Jeszcze na lotnisku witał ich m.in. Bronisław Machnikowski, pracownik Pagartu i tajny agent. Potem służby bezpieczeństwa śledziły ich w większości miejsc, które odwiedzali, a szczególnie nerwowa atmosfera towarzyszyła sesji fotograficznej w Stoczni Gdańskiej, gdzie powstała Solidarność. Odrobinę nerwowo zrobiło się również po koncercie w Gdańsku, kiedy kilka osób z otoczenia zespołu postanowiło wykąpać się w Bałtyku. Na golasa. W tym okresie w Polsce panował oczywiście system kartkowy. Brakowało benzyny, brakowało towarów na sklepowych półkach, w tym jedzenia. I przybysze z Anglii siłą rzeczy doświadczali tych niedoborów. Jak wspomina fotograf Justin Thomas, raczono ich głównie mięsem przeciętnej jakości i sałatką. Obstawiam, że moją ulubioną, czyli klasyczną polską warzywną z majonezem. A herbatę pili z mlekiem w proszku. No ale tutaj to już są sami sobie winni. Kto do cholery pije herbatę z mlekiem? Za to pod dostatkiem było wódki żubrówki, którą obficie się raczyli. Również po koncercie w Gdańsku, biesiadując w restauracji hotelu Poseidon. W pewnym momencie ktoś rzucił hasło „na plażę” i w chwilę potem czwórka amatorów nocnej kąpieli, Mark Shelley, fotograf Justin Thomas, dziennikarz Philip Bell i rzeczniczka Sheila Sedgwick pluskała się w Bałtyku tak, jak ich Pan Bóg stworzył. Pech chciał, że trafił na nich patrol milicji. Ale skończyło się na wyjaśnieniach, bo naturystom szczęśliwie towarzyszył tłumacz i na autografach. W trakcie koncertu w Bydgoszczy fani zaczęli wdzierać się na scenę. Dochodziło do przepychanek i bójek z ochroniarzami, podczas gdy zespół twardo grał dalej. Na szczęście milicja i ZOMO nie ruszyły do akcji, bo mogło się to skończyć dużo poważniej. Milicja uaktywniła się dopiero po koncercie, wpadając do garderoby zespołu w sile 2 funkcjonariuszy proszących o autografy. Na innym koncercie, prawdopodobnie w Opolu, bo muzycy wspominają amfiteatr w plenerze, gdy sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli, rozjemcą okazał się Steve Williams. W pewnym momencie zrobiło się nieprzyjemnie i zespół przestał grać. Tłum był oczywiście niezadowolony i skory do zamieszek. Zomowcy chętni do wyładowania się na ludziach. I wtedy perkusista przy pomocy tłumacza przemówił do wszystkich, prosząc o spokój i wyjaśniając, że inaczej nie będą mogli dokończyć występu. Ku jego zdumieniu obie strony uspokoiły się, a sam koncert już do końca toczył się bez zakłóceń i w świetnej atmosferze. W Katowicach Budgie wystąpiło w hali widowiskowo-sportowej, czyli słynnym Spodku. I to nie raz, a 4 w ciągu 2 dni. Za każdym razem dla 10-tysięcznej widowni. Aby zdążyć, pierwszy koncert organizowano po południu, gdzieś około 17-18, drugi wieczorem około 20. Zakładam, że nie mógł kończyć się zbyt późno, aby uczestnicy mogli wrócić do domu przed godziną milicyjną. Po koncertach, na których już standardowo cała publiczność szalała, nawet partyjni oficjele machali marynarami, zespół został obdarowany bukietami kwiatów wręczonymi przez dziewczyny w strojach ludowych. Nic dziwnego, że biorąc pod uwagę swoje dotychczasowe doświadczenia, czuli się jak w jakimś śnie. Podobnie musieli czuć się organizatorzy, przynajmniej co niektórych koncertów, najwyraźniej przycinając na cenach biletów i zgarniając pokaźne sumki. Dla porównania, bilety do Spodka kosztowały 270 zł, według innego źródła 350, podczas gdy do krakowskiej hali Wisły 550. Podejrzewam też,
Sądząc z Waszych relacji, w których wspominacie, że miejsca koncertów były nabite do granic możliwości, aż trudno było oddychać, że biletów sprzedawano więcej, niż przewidywały oficjalne standardy obiektów. Ale to są tylko moje domysły, nie mam twardych dowodów. Jak wyjaśniał w komentarzu do wcześniejszego odcinka jeden z widzów, różnice w cenach biletów mogły mieć też związek z wielkością obiektu i po prostu do tych mniejszych sal bilety mogły kosztować więcej. A jaka była cena gadżetów marketingowych? Kolorowy plakat ze zdjęciem zespołu kosztował 500 zł, a zwykła plastikowa przypinka 80. Tone Press, czyli nasza rodzima firma fonograficzna, z okazji trasy wypuściła na rynek singiel I Turned to Stone z She Used Me Up na stronie B w cenie 70 zł za sztukę. Nakład w wysokości 2000 egzemplarzy rozszedł się na koncertach w Katowicach i w Warszawie jak ciepłe bułeczki. Plany sprzedaży na przyszły miesiąc zakładały około 100 000 egzemplarzy. Aby mieć jakieś cenowe odniesienie, według danych archiwalnych minimalne wynagrodzenie w 1982 roku wynosiło od stycznia do sierpnia 3300 zł, czyli za miesięczne wynagrodzenie można było kupić 6 biletów na koncert w Krakowie. Ale już od września pułap minimalny został w związku z galopującą inflacją podniesiony do 5400 zł, zaś według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce w 1982 roku wynosiło 11 631 zł. Ktoś inny wyliczył, że za cenę biletu na Budgie w Warszawie 420 zł można było kupić 3,5 biletu do kina na Wejście Smoka z Bruce'em Lee. Jak łatwo obliczyć, wejście na film kosztowało zatem 120 zł. Przy czym cena ta była podyktowana specjalnym charakterem pokazu, ponieważ przeciętnie bilety na normalne seanse kosztowały w tym okresie jakieś 10-20 zł. Dobrym odniesieniem są też ceny żywności, więc dla porównania bochenek chleba w stanie wojennym kosztował między 6 a 12 zł, powiedzmy, że średnio 10 zł. Przy czym inflacja powodowała, że ceny potrafiły się zmieniać niemal z dnia na dzień. Musimy też pamiętać, że ceny żywności w PRL-u były wysokie, a z kolei ceny usług i kultury były przez państwo sztucznie zaniżane. Reasumując, wygląda na to, że bilety na sierpniowe koncerty Budgie nie były jakieś koszmarnie drogie. Ale nawet jeśli się mylę, popyt na nie był ogromny. Ceny chętnych nie odstraszały, byli nawet tacy, którzy załapali się na więcej niż jeden koncert, na przykład na 2 tego samego dnia w katowickim Spodku. Przebywając w Warszawie, muzycy spotkali się z polskimi dziennikarzami na półgodzinnej konferencji prasowej w fotelu europejskim. I to podczas niej Berg wyjaśnił, że początkowo nazywali się Budgie Droppings, czyli odchody papuszki czy papuzie odchody. Ale ponieważ grywali próby w salce parafialnej, na prośbę miejscowego księdza wyrzucili z nazwy Droppings. Dopiero po latach Shelley przyznał, że był to zwykły żart. Dobre humory najwyraźniej ich nie opuszczały, bo również w Warszawie, w jednej restauracji, do której przyszli po koncercie, spontanicznie dali krótki występ, grając zaimprowizowanego bluesa z wymyślonym na poczekaniu tekstem o stanie wojennym, jaruzelskim i Wałęsie. Zresztą dodatkowe występy zdarzały się prawie co wieczór. Po oficjalnym koncercie zespół chodził zwykle spotkać się z fanami w jakimś klubie młodzieżowym, a tam namawiano ich jeszcze na mini koncert, tym razem darmowy. W pewnym jednak momencie muzycy zorientowali się, że gospodarze tych przybytków uznają ich występ za pewnik, dzięki któremu przytulą sporo grosza, więc zaczęli odmawiać. Podczas zwiedzania Warszawy doszło też do zabawnej przygody gastronomicznej. Zgłodniały duży John nie chciał iść do eleganckiej restauracji, tylko postanowił uraczyć się hot dogiem. Tak, w tamtych czasach mieliśmy również takie specjały w street foodowej ofercie, przy czym problemem z powodu kartek, stanu wojennego i niedoboru żywności był brak parówek. Ale raz jeszcze, od czego polska pomysłowość? Parówki postanowiono zastąpić cebulowo-pieczarkową breją, którą wypełniano dziurę w bułce, pierwotnie przeznaczoną na mięsko. Towarzyszący zespołowi Polacy starali się odwieść JT od tego pomysłu, ale na próżno. Jak się okazało, martwili się na zapas, bo grzybowy hot dog bardzo gitarzyście zasmakował, a reszta kapeli podążyła za jego przykładem. Muzycy mieli również okazję, by pobawić się w filantropów. Jak wspomina Tomas, codziennie dostawali diety na wydatki w polskich złotówkach równowartości przeciętnej miesięcznej wypłaty. Część z nich przeznaczali na zakup hot dogów z pieczarkami czy upominków dla rodziny. Na przykład gitarzysta wspomina, że przywiózł z Polski m.in. torebki i pięknie rzeźbione szachy, a na wszystkie prezenty potrzebował kupić dodatkową walizkę. Resztę kasy muzycy zwyczajnie rozdawali. Szczególnie upodobali sobie
babcie klozetowe. Zaszokowani tym, że w publicznych toaletach trzeba płacić za skorzystanie, zaczęli prześcigać się w kwotach, które zostawiali pracownikom tych przybytków. Shelley i Thomas zrobili również prezenty muzykom Easy Rider, dając im komplety strun, które w Polsce były niedostępne, a w najlepszym razie kosztowały fortunę. W sumie Budgie zagrało w Polsce 15 koncertów w 12 dni, grając po razie w Toruniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Opolu, 4 razy w Katowicach, 2 razy w Krakowie, raz w Łodzi i 2 razy w Warszawie. Setlista na koncertach wyglądała podobnie. Na repertuar składały się Forearm Smash, Crime Against the World, Napoleon, Truth Drag, I Turn to Stone, Superstar, Panzer Division Destroy, She Used Me Up, Wildfire i Bread Fun. Nawet jeśli część fanów była rozczarowana brakiem w secie większej liczby starych numerów, na koncertach nie dawała tego po sobie poznać. W waszych komentarzach do pierwszego odcinka o Budgie czytałem, że ponoć w trakcie trasy na skutek próśb polskich fanów dołączono do setlisty więcej staroci, ale nigdzie nie znalazłem informacji, o jakie numery chodzi, ani potwierdzenia, że faktycznie tak się stało. Jeśli ktoś ma wiedzę w tym temacie, serdecznie zapraszam do podzielenia się nią w komentarzach. W planach był jeszcze 16 koncert w Białymstoku, ale po przyjeździe na miejsce okazało się, że organizator nie spełnił warunków umowy, nie zapewniwszy porządnej sceny, zabezpieczeń, a nawet odpowiedniego zasilania. W tej sytuacji koncert został odwołany, a w mieście wybuchły zamieszki. Muzycy mieli świadomość, że zawiedli swoich fanów, ale w tych okolicznościach po prostu nie mogli zagrać. Wrócili więc do Warszawy. W ostatnim dniu pobytu wystąpili w programie telewizyjnym, grając 5 piosenek, przy czym określenie grając nie jest chyba właściwym, bo był to występ z playbacku. Zresztą cały sprzęt zespołu był już w drodze powrotnej, tylko basista i gitarzysta mieli ze sobą swoje instrumenty. Steve Williams udawał, że gra na perkusji przypominającej zestaw dla dzieci, a za wzmacniacze gitarowe robiły pomalowane na kolorowo kartonowe pudełka. JT wspominał, że strasznie wstydził się tej amatorki, ale rozumiał też, że są w biednym kraju i że Polacy robią co mogą. Nie chciał więc im niczego utrudniać. Jakoś dotrwali do końca, a po latach żałowali, że nie dane im było zobaczyć nagrania w telewizji. Mieliby z tego niezły ubaw. Program wyemitowano w okresie świątecznym, a poza fragmentami wywiadów składały się na niego I Ain't No Mountain, I Can See My Feelings, I Turn to Stone, Keeping a Rendezvous i Superstar. Rankiem 15 sierpnia walijska papuszka odleciała do Londynu. Na lotnisku Heathrow przywitał ich tylko menadżer. W porównaniu z polskim tournée, brytyjska rzeczywistość musiała wydać się im dużo bardziej szara niż ta perelowska. Po latach muzycy zgodnie twierdzili, że była to najlepsza trasa w ich życiu, a przyjęcie, jakiego doświadczyli, opieka, jaką ich otoczono, a przede wszystkim ekstatyczne reakcje publiczności i fakt, że wszystkie koncerty były wyprzedane i pewnie spokojnie mogliby zagrać ich drugie tyle we wciąż po brzegi wypełnionych salach, to wszystko przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Jednocześnie świadomość, że gdy oni są podejmowani niczym królowie i świetnie się bawią, Polacy cierpią biedę i zniewolenie, sprawiała, że całe to doświadczenie było jeszcze bardziej wyjątkowe. Nieco abstrakcyjne, nieco smutne, ale przede wszystkim niezapomniane. Bardziej zawitali do Polski jeszcze kilkukrotnie, niestety już bez Johna Thomasa. Ja sam miałem okazję widzieć ich 3 razy i za każdym razem było to świetne rockowe przeżycie. Pamiętam, że miejsca zawsze pękały w szwach, a zespół grał naprawdę głośno i z czadem, nic nie mięknąc przez te wszystkie lata. Mimo to zawsze będę zazdrościł tym, którzy mieli okazję widzieć ich podczas tamtej pierwszej, legendarnej wizyty. Spodziewam się, że do tych szczęśliwców należą też niektórzy z Was, dlatego zachęcam do dzielenia się w komentarzach Waszymi wspomnieniami i wrażeniami. Na pewno nie tylko ja, ale i wielu innych fanów chętnie je przeczyta. Zakładam, że będą stanowić świetne uzupełnienie tego odcinka muzycznego subiektywu. Jak zawsze, dziękuję za Wasz czas i Waszą uwagę. Kto jeszcze nie subskrybuje muzycznego subiektywu, może to zrobić właśnie teraz. Od Waszych kliknięć zależy rozwój kanału. Lajkujcie, udostępniajcie, oglądajcie inne epizody. Mam nadzieję, że znajdziecie tu więcej historii, które Was zaciekawią. Zapraszam też na fanpage muzycznego subiektywu, a kto chciałby wspomóc rozwój kanału drobną wpłatą, może to zrobić na supi.pl. Link znajdziecie w opisie odcinka i w opisie kanału. Serdecznie dzięki za wszelkie okazywane wsparcie i do zobaczenia niebawem.